Cześć, witaj z tej strony Agent Specjalny, witaj w moim kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś gościem specjalnym mojego odcinka pani Katarzyna Szewczyk. Jak widzisz, wreszcie kobieta w moim programie, jest ich mało, więc też się cieszę, że biznesowo będziemy rozmawiać dzisiaj nie do końca o nieruchomościach, ale o pieniądzach, czyli temacie chyba jeszcze ważniejszym, no bo dotyczący temat nas wszystkich, a w szczególnych czasach jesteśmy, no bo czasach kryzysowych, a te pieniądze są istotne. I taka jedna rzecz, myślę na początek, wczoraj właśnie z panią Kasią już o tym rozmawialiśmy, wczoraj na jednym z czatów ze znajomym przeczytałem taką właśnie rzecz fajną i tam była informacja, że do momentu, kiedy nie zmienimy tej mentalności i tej wiedzy o finansach, o takim zarabianiu, o inteligencji finansowej, no to do tego czasu będziemy po prostu taką montownią i będziemy składać odkurzacze dla Niemiec. To troszkę było takie, że to jest bardzo prawdziwe i myślę sobie, że warto edukować i nigdy tej wiedzy finansowej nie jest za wiele. Więc może na początek pani Kasiu, dzień dobry i proszę 3 słowa o sobie powiedzieć. Pani najlepiej powie, czym pani się zajmuje na co dzień, no i generalnie skąd ten pomysł na wywiad. Dziękuję przede wszystkim Pani Grzegorzu za zaproszenie. No jestem zaskoczona, że jestem tutaj pierwszą kobietą. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Pierwszą nie. Nie pierwszą, okej. Jedną z niewielu, tak? Ale niewielu, dokładnie. Natomiast czym ja się zajmuję? Ja już od ponad 14 lat jestem specjalistą do spraw inwestycji, a ostatnie 8 lat głównie inwestycji alternatywnych. A taką moją główną rolą, zadaniem jest podnoszenie właśnie to, o czym Pan powiedział, świadomości finansowej klientów. Edukuję ich finansowo, ale też oprócz tej teorii, tak, przynoszę także praktykę, pomagam im to, czego się dowiedzieli, przełożyć na życie. No, pracuję oczywiście też w gronie specjalistów, tu się uśmiechnę, no, są to rzeczywiście głównie mężczyźni, to oni się zajmują obserwacją, analizą rynków finansowych, a ja mam najczęściej właśnie ten kontakt z klientami, a specjalizuję się w rynkach alternatywnych, o tym pewnie powiemy trochę później. No jeżeli ktoś mnie pierwszy raz pyta, czym ja się zajmuję, to ja tak trochę przekornie i żartobliwie mówię, że jestem alchemikiem. No to właśnie powoduje, tak, że się brwi unoszą albo znaki zapytania pojawiają. No bo alchemia to się kojarzy z taką transmutacją, tak? Powiedzmy, że ołowiu w złoto. Ja jestem takim nowoczesnym alchemikiem, bo zamieniam banknoty, papiery, zapisy na kontach, między innymi właśnie na fizyczne złoto inwestycyjne, ale nie tylko. Pojawiło się tam ważne słowo, przynajmniej według mnie, fizyczne złoto, bo nie jak w złoto myślę, że jest sporo, ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. Zanim zadamy pierwsze pytanie, które ciśnie mi się już na usta, jeszcze może powiem tą historię. Poznaliśmy się w Kanadzie, jak dobrze pamiętam, chyba 15 lat temu. I wtedy już rozmawialiśmy ja zwracałem uwagę właśnie na moje finanse, na tą przyszłość już wtedy, a pani Kasia gdzieś tam mówiła o tych klientach, którym doradza, żeby już wtedy w dobrych czasach, gdzie było wszystko w miarę normalnie, żeby interesować się tym, co będzie za 10, 15, 20 lat, żeby kupować złoto. I pamiętam, że część klientów, oczywiście z tych opowieści pani, że część klientów reagowała, no nie bardzo, że to nie jest ważne, że to teraz nie trzeba nic kupować, że jest wszystko dobrze, po co mi jakieś złoto. No i myślę, że dzisiaj część tych klientów pewnie wraca, tak? Albo nie wraca, bo trudno im się przyznać, że mogli zainwestować wtedy, mogli coś kupić, no i dzisiaj byliby w zdecydowanie lepszej sytuacji. No i właśnie przechodząc tak naturalnie do tego pierwszego pytania, gdzie też można by pewnie opowiedzieć o tych ludziach. Pani Kasiu, jak sytuacja w ogóle na rynkach finansowych wygląda? Bo też chodząc po ulicy słyszę, że niektórzy ludzie nie mający moim zdaniem świadomości mówią, że nic się nie dzieje, że to tylko maseczki musimy nosić, za miesiąc wszystko wróci do normy i generalnie oni rentę dostają, 500 plus dostali i nic się nie zmieniło. Czy tak naprawdę jest? Oj, nie wiem, czy już zaczynamy burzyć tę wizję tego świata, tą iluzję. Lecimy z konkretami. Tak, no trzeba mówić prawdę, tak, no po to tu jesteśmy. Więc jeżeli bym miała jednym zdaniem podsumować, co się dzieje teraz na świecie, na rynkach finansowych, no to drodzy słuchacze, żyjemy w epokowych czasach. To są czasy wielkiej zmiany. Zmiany dotyczącej globalnej zmiany systemu finansowego, światowego. I właśnie to, co Pani Grzegorzu powiedział.
Większość ludzi tego w ogóle nie dostrzega. Jest takie chińskie przysłowie, które mówi, abyś w ciekawych czasach żył. No, jestem przekonana, że właśnie się materializuje. I czy to powiedzenie będzie dla nas przekleństwem, czy błogosławieństwem, to tak naprawdę zależy od naszego poziomu świadomości finansowej. Od niczego innego. I no, dlaczego ludzie tylko zwracają uwagę na to, jakie są zakazy, kiedy są wybory, czy jaki jest etap teraz obecnej pandemii? No bo w większości no, karmią się tylko tym, co jest w mediach głównego nurtu. I to, co Pan powiedział, są przekonani, że w momencie, kiedy minie wirus, kiedy epidemia zostanie opanowana, wszystko wróci do normy. Niestety nie. Niestety nie. I to jest coś, co chyba udało się poprzez media osiągnąć, tak, że ludzie wierzą w to, że dzisiejsza sytuacja, będę mówiła o rynkach finansowych, bo tym się zajmuję, że ta obecna sytuacja na rynkach finansowych jest tak naprawdę spowodowana tym wirusem. Niestety tak nie jest. Już od wielu, wielu lat, zresztą dowodem jest to, co Pan teraz powiedział, moim klientom, osobom, które chciały coś wiedzieć więcej, tłumaczyliśmy, tak? Tłumaczyłam, że sytuacja gospodarcza, finansowa świata jest naprawdę coraz trudniejsza i te problemy się tylko zagęszczają, a tak naprawdę wirus tylko i wyłącznie jakby odsłonił pewną prawdę. I powiedziałabym nawet, co może nie być, powiedzmy, mile przyjęte przez niektórych, że ułatwił wdrożenie pewnych przepisów, pewnych praw, które w normalnych warunkach trudno byłoby w tym momencie przegłosować, powiedzmy, czy wdrożyć. Także to, co na pewno się dzieje, to jest właśnie ta wielka zmiana, której niestety nie zauważamy. I to, co jest ważne, żeby w pierwszej kolejności zauważyć, że żyjemy w świecie długów. Długi, długi, długi. I powiedziałam, że obecnie to już jest potop. Tak? Zalewa nas fala zadłużenia i to światowego, nie tylko mówię o naszym kraju, tylko ogólnie o świecie. I co gorsze, to dzisiaj jedyny pomysł, jaki mają banki i rządy, żeby z tej pandemii długu tak naprawdę wyjść, to jest rzucanie gospodarce takiego betonowego koła ratunkowego w postaci kolejnego zadłużenia. I nam się wydaje, tak jak Pan powiedział, dostając wynagrodzenia, mając nadal pracę, czy widząc, że ta gospodarka jest odmrażana, że wszystko wróci do poprzedniej formy. Tymczasem, jeżeli byśmy zajrzeli za kotarę i widzieli, jak rządy i banki nadal tworzą nowe pieniądze z niczego i robią to na wszelkie sposoby. Może takich kilka wymienię, dlatego że większość ludzi być może ma takie przekonanie, że ktoś musi coś dzisiaj wydrukować, żeby powstały nowe pieniądze. Te papierki, które nosimy w portfelach, a nosimy ich coraz mniej, to tylko 10-20 góra procent pieniędzy. Tak? Dzisiaj w większości nie mają one w ogóle nawet fizycznej postaci. I za każdym razem, kiedy w telewizji słyszymy takie pojęcie jak luzowanie ilościowe, fajnie brzmi, nie? Coś poluzują, no to jest chyba dobrze, tak? Nie, niestety nie. Kiedy słyszymy, że są obniżane stopy procentowe i też znowu nam się wydaje, że to jest świetna informacja, to jest też deodruk. Takie magiczne słowa jak, nie wiem, repo, operacje otwartego rynku i takie różne magiczne skupy obligacji, skup akcji, to wszystko oznacza jedno, że została stworzona pieniędzy, czy to są dolary, euro, złotówki, nie ma znaczenia. Drodzy słuchacze, to długi, o których my dzisiaj rozmawiamy, to one się nam wręcz nie mieszczą w głowie, no bo jeżeli Ameryka przekroczyła właśnie 25 trylionów dolarów długu takiego publicznego, czyli rządowego, no to ja się pytam, no trylion dolarów, ile to jest zer, tak? Nasz Polski Narodowy Bank chyba po raz pierwszy w historii dokonał tak gigantycznego skupu obligacji z rynku. To wszystko to są długi. To jest bardzo niepokojące. Także no, pierwsza o której mówimy, to jest właśnie to, że stoimy w obliczu nowej ekonomii, tak bym to nazwała,
zupełnej zmiany paradygmatów, którymi się do tej pory na rynkach finansowych operowało. No a dla nas, jako po prostu dla nas, tak, konsumentów, obywateli, ludzi, którzy chcą normalnie funkcjonować, chcą zarabiać i żyć, no to przede wszystkim informacja, że wcale nie idziemy w dobrą stronę, świat pogrąża się w długach, no jak długi to ktoś musi spłacać, tak? No właśnie. I tak wysłuchałem tego wszystkiego, mimo że wiem to wszystko, o czym pani powiedziała i mam tego świadomość. Myślę, że jako niestety jedna z nielicznych grup w ogóle w świecie, nie tylko w Polsce, no to jest przerażające, jakie to są gigantyczne liczby. Już się często mówi, że osoba, która się rodzi, tak, w jakimś kraju, to po prostu jest zadłużona, jeszcze nie umie mówić, nie umie myśleć, ale już jest z takim duchem się rodzi. Pytanie, czy ktokolwiek, gdziekolwiek ma pomysł na to, albo jak według pani, jakie są pomysły na to, żeby z tego długu wyjść, co powinno się dziać, no bo teraz idąc dalej, coś się musi wydarzyć w tej gospodarce światowej, żebyśmy dalej działali w jakikolwiek sposób. No właśnie się wydarza. Mhm. Ja myślę, że te długi są niespłacalne. To są już liczby, tak jak mówię, których nie da się spłacić, ale mimo wszystko dojdzie i dochodzi właśnie na naszych oczach do wielkiego transferu majątku. Co to znaczy? No transfer, że z miejsca, gdzie te pieniądze są, te pieniądze zostaną przekazane, wydrenowane, mówiąc tak brzydko, i przejdą do tych, którzy ten system tworzą. Jest takie powiedzenie, znaczy nawet nie powiedzenie, bo wiadomo, kto to powiedział, i były to słowa: nieważne, kto ma władzę polityczną w danym kraju, ważne, kto ma władzę do tworzenia pieniędzy. I ten transfer właśnie przechodzi od nas, tych, którzy posiadają oszczędności, od klasy średniej, tak może nazwijmy tą grupę. Smutne jest to, że to są ludzie, którzy przede wszystkim tworzą miejsca pracy. To są ludzie, którzy są przedsiębiorcami małych, średnich spółek, którzy wnoszą w gospodarkę największy wkład tak naprawdę. I ci ludzie, jak owce, są goleni i drenowani właśnie z swoich oszczędności i pieniędzy. Dlatego jeżeli pada pytanie, kto zapłaci, no to ja myślę, że właśnie wszyscy ci, którzy teraz słuchają tego wywiadu, powinni jak najszybciej zgłośnić, tak, i uważnie słuchać, dlatego że jesteśmy właśnie w tym gronie. I ten transfer tych pieniędzy właśnie w ten sposób, znaczy no, odbędzie się w ten sposób, że podniesione zostają podatki, tak? To jest już, powiedzmy, takie narzędzie rozpowszechnione i większość z nas ma świadomość, że są podatki, PIT, CIT i tak dalej, ale są też podatki, wiadomo, ukryte, akcyza, VAT, ale mało kto zauważa, że na przykład takie pojęcie jak zamrożenie progu podatkowego albo śmiało można powiedzieć brak u nas kwoty wolnej od podatku, tak, no bo 260 niecałe złotych miesięcznie, no umówmy się, to jest również zabieranie ludziom, którzy posiadają pieniądze, którzy zarabiają. To jest podatek od pracy, tak? Ale to jakby znamy i o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Natomiast negatywne stopy procentowe, no to już jest narzędzie, pojawia się często to. Tak, które no nie każdy wie, z czym połączyć. Następna sprawa, inflacja, którą wprost należy nazwać podatkiem inflacyjnym. To jest również sposób zabrania pieniędzy ludziom, którzy te oszczędności posiadają. Co jeszcze? No, to już jakby część osób uważa za teorie spiskowe. No, byłabym tutaj ostrożna, żeby tak to nazwać. Mówię teraz już o bezpośredniej konfiskacie pieniędzy z lokat bankowych czy z obligacji. Są przygotowane ku temu odpowiednie już przepisy, dyrektywy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to warto poczytać, czym jest bail-in i jakby no, to już jest przedpole ku temu, żeby ten transfer był zrealizowany. Także tych narzędzi do tego, żeby, no brzydko mówiąc, ale golić owieczki jest naprawdę sporo. Tak, dopytam do tego, co pani powiedziała jako ostatnie, czyli mam rozumieć, tak, zapytam bezpiecznie, mam rozumieć, że pieniądze na kontach mogą zostać zabrane.
w jakiejś części, bo sytuacja chyba w Grecji, jak dobrze pamiętam, była ustawa, która zabierała przez rząd, tak, 10% albo 20% oszczędności, jak dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, jeśli... Ja powiem tak, Panie Grzegorzu, jakby pieniądze zabierane są skąd nieustająco. Tak, czy siak, dokładnie. Ale w białych rękawiczkach. W białych rękawiczkach, dokładnie, tak, pod różnymi postaciami. Chciałabym więcej powiedzieć, dlatego że jakby czekamy na coś spektakularnego, być może, a tak naprawdę na naszych oczach się coś dzieje, tak? Ja porównuję to zawsze do takich sztuczek magicznych, tak? No magik nie jest nad człowiekiem, on tylko wykonuje tak tą sztuczkę, że odwraca naszą uwagę i patrzymy w zupełnie inną stronę, kiedy dzieją się na naszych oczach te triki. A my ich nie zauważamy. Ale w momencie, gdy mamy odpowiedni poziom świadomości finansowej, to wiemy, gdzie patrzeć. Także jeżeli nie musimy czekać na tą realizację ustawy bail-in, bo myślę, że ona się tak szybko nie wydarzy, przynajmniej no nie teraz, bym to tak nazwała. Natomiast na naszych oczach te pieniądze są nam zabierane. Nie w postaci takiej fizycznej, że ktoś przyjdzie i powiedzmy ze 100 000 euro, dolarów czy złotówek zrobi nam 90, ale siła nabywcza naszych oszczędności spada. Czyli siła nabywcza, czyli to, co możemy za nie kupić. Stąd te negatywne stopy procentowe. To jest taka sytuacja, gdzie idę do banku, zanoszę tam pieniądze, odraczam swoją konsumpcję, no bo mogłabym równie dobrze teraz iść do sklepu i coś tam kupić, tak? Zanoszę je tam, powiedzmy na ten rok i oczekuję nagrodę, że pożyczyłam, bo tak naprawdę pożyczyłam te pieniądze na ten 12 miesięcy bankowi. No i ta stopa procentowa to jest ta moja nagroda. I teraz stopy procentowe w Polsce, zresztą w całym świecie, pikują w dół i zbliżają się do poziomu 0. 0. Czyli ta nagroda wydawałoby się, że jest żadna, tak? I nie ma jeszcze, biorąc pod uwagę inflację. Ale to nie koniec, tak? Bo gdyby ona jeszcze nie istniała, to jeszcze być może ktoś powiedział, okej, nie wiem, gdzie tą gotówkę przechować, to sobie tam zostawię. Nie? Natomiast musimy na to nałożyć inflację. Czyli utratę siły nabywczej naszych pieniędzy. Co możemy za te pieniądze za rok kupić? No jeżeli dzisiaj widzimy, że ta inflacja, tak, stopa procentowa idzie w dół, a inflacja w górę. Inflacja 5%, stopa procentowa 1% albo 0 i do tego jeszcze podatek belki, jeżeli w ogóle coś tam zostanie wygenerowane. I efekt jest taki, że powiedzmy te 100 000 przysłowiowe zanoszę do banku i się okazuje, że za rok ja, no niby powiedzmy mam przy 1% 101. I większość mówi, o, udało mi się, coś tam zarobiłem. I już mało kto z nas robi coś takiego, że sobie przelicza za te 100 000, ile mogłem kupić rok temu, a ile mogę kupić teraz. Tak. I się okazuje, że mogę kupić powiedzmy o 10 bochenków chleba mniej niż rok wcześniej, tak? Czyli de facto straciłem. Nominalnie nic się nie stało i dlatego to jest to jest jeden z lepszych sposobów, dlatego że my się koncentrujemy tylko na tym, że widzimy tam ilość zer się zgadza, cyferki są, ale nie przeliczamy tego. I to powoduje, że to jest świetne narzędzie, a czy to narzędzie jakoś, czy te stopy procentowe będą się zmieniały? No nie, no bo popatrzcie Państwo, powiedziałam, że stopa procentowa z jednej strony ci, którzy mają oszczędności, chcą, żeby te stopy procentowe były wysokie, tak? No bo to są odsetki. Tak, to są odsetki. Ja pamiętam, jak zaczynałam moją pracę jako doradca, no to liczyłam, tak, ile tych oszczędności klient musi zgromadzić, żeby móc w przyszłości żyć z odsetek od kapitału, czyli ile kapitału musimy uzbierać. A dzisiaj kapitał jest problemem, tak? Musimy teraz szukać miejsca, gdzie by go ochronić. Bo niskie oprocentowanie jest korzystne z kolei dla tych, którzy są zadłużeni. A kto jest najbardziej zadłużony? No, banki i rządy, tak? A kto rozdaje karty? No, banki i rządy. No więc patrzmy na to, kto jest przy stole gry, kto rozdaje karty. Jak to się mówi w ruletce, przysłowiowy bank zawsze wygrywa, tak? Więc musimy też zobaczyć, jak wyglądają te rozdania kart, tak? Umieć powolutku liczyć. Okej, czyli ujemne stopy procentowe, negatywne, są świetnym narzędziem, żeby obniżać zadłużenia,
ale są okrutnym narzędziem dla tych, którzy posiadają oszczędności. Także jednym z takich sposobów właśnie są negatywne stopy procentowe. Czyli tak można by powiedzieć, że rząd jest po prostu takim mistrzowskim magikiem, który świetnie odwraca uwagę non-stop do tego stopnia, że część osób, bym powiedział nawet, że walczy na ulicy słownie z tymi, którzy mówią tą prawdę, bo mają jakąś świadomość i chcą się podzielić z kimś informacją, że właśnie źle się dzieje, że warto już się czymś zainteresować, że warto pomyśleć o tym, co z pieniędzmi. A część tych osób, która właśnie wierzy, że po prostu jest super dobrze, bo przecież właśnie nic się nie zdarzyło, bo tylko trzeba maseczki wynosić, że zaraz to wszystko wróci, że przecież emerytura przychodzi na konto, ale nie liczą to, co pani powiedziała. Bardzo myślę ciekawe narzędzie. Tak dopytam, prywatnie pani to tak robi, że sobie pani liczy, czy jakieś specjalne narzędzie do liczenia tej inflacji takiej, bym powiedział, prywatnej, jak to często się mówi, takiego koszyka zakupów, żeby samemu widzieć po swoim budżecie domowym, jak to działa? Ja może aż tak jak moja babcia to robiła, ale go nie robię, bo jest też prawda jest taka, że używając dzisiaj, ja też to będę mówiła, bo chcę powiedzieć coś o eliminacji gotówki. W momencie, gdy nie używamy tych naszych banknotów i nie widzimy tego, ile pieniędzy mamy w portfelu, wydajemy to w sposób elektroniczny, tak wirtualny, to przestajemy ogarniać to. Natomiast ja może tego rzeczywiście nie mam takiego narzędzia Excelowego czy czegoś takiego, ale sama dla siebie i dla swoich klientów robiłam takie wyliczenia. To była taka praca z rocznikiem statystycznym trochę, bo chciałam zobaczyć, jak wygląda siła nabywcza, prawdziwa siła nabywcza pieniędzy, czyli innymi słowy chciałam GUS-owi powiedzieć, sprawdzam cię, tak? Bo GUS zawsze nam podaje jakiś tam poziom inflacji. I mówię, sprawdzam, jak wygląda ten koszyk inflacyjny. Ja zrobiłam swój koszyk inflacyjny, do tego koszyka inflacyjnego wrzuciłam chleb. Dlatego, że wydaje mi się, że jednak w polskich domach ten chleb króluje na stole, tak? I większość z nas może nie kupuje sobie pralek automatycznych co roku, które są też tam powiedzmy w tym koszyku GUS-owskim wrzucone do liczenia koszyka inflacyjnego, ale ten chleb się kupuje. No i liczyłam takie kilogramowe bochenki chleba i wyszło mi, że na przestrzeni 15 lat ta inflacja średnioroczna wynosiła 8%, podczas gdy ja teraz to mówię wstecz, żeby to było jasne, tak? Dzisiaj ona wynosi 5, a kiedy ja ten przedział liczyłam, myślę, że dzisiaj byłaby dwucyfrowa, gdybym zrobiła takie uśrednienie. I to pokazywało jakaś rzeczywista inflacja na przykładzie zakupu bochenków chleba. Oczywiście to jest w jakiś tam sposób również zakrzywiona. Natomiast mówiąc o inflacji, to się śmieję, bo taki przysłowiowy już chyba suchar, tak, kawał o blondynce, która mówi, że ona inflacji nie widzi, bo ona zawsze tankuje za 100 zł. I to tak wygląda, że tak, wydaje nam się, że nic się nie zmienia, a zmienia się bardzo dużo a propos tej inflacji. Naprawdę warto ją zrozumieć, zacząć to sobie nawet liczyć, bo na własną rękę, żeby to sobie sprawdzić. O czym chcę teraz powiedzieć. Wróćmy sobie pamięcią powiedzmy 10 lat wstecz, tak? I te przysłowiowe 100 zł. Gospodyni domowa szła na zakupy, no to w tym koszyku były zakupy powiedzmy na 3 dni, tak? I rodzina... Jest impreza, rodzina się mogła najeść, tak? 5 lat później w koszyku koszyk był tylko w połowie pełny. Dzisiaj jak ktoś idzie ze stówką na zakupy, to musi tam szukać, czy coś w tym koszyku jest, tak? Dobre śniadanie można kupić za to. Tak. A ja się śmieję tak przez łzy, tak, że lada moment my z tą stówą pójdziemy do sklepu i za tą stówkę to będziemy koszyk wyjmować. Tak to będzie wyglądało. No tak to wygląda właśnie. Dokładnie. A dzisiaj ja bym się chciała też odnieść do tych czasów, co się dzieje, tak? Czy ta inflacja będzie rosła, czy spadała, jak ktoś się nad tym zastanawia. Zobaczcie też Państwo, jak ta inflacja jest też troszeczkę za taką mgłą. Znowu taki trik iluzjonisty. Jest taki proces, to po angielsku mówi się downsizing, czyli zmniejszanie pojemności, ale zostawianie tych samych opakowań. I pędząc dzisiaj, bo dzisiaj wszyscy gdzieś biegniemy, ciągle nam się wydaje, też powiem o tym czasie. Inflacja jest mega związana z naszym czasem życia, czasem jaki mamy w życiu. I
Proszek do prania, prosty przykład, tak? Opakowanie półkilowe zostało w takiej samej wielkości, ale w środku jest na przykład 450-375 gram kostki masła mniejsze, czekolady, dżemy, no cokolwiek byśmy nie wzięli dzisiaj, to wszystko jest zmniejszone. Ale opakowanie najczęściej zostaje to samo, czyli no, ta nasza podświadomość widzi, aha, okej, dobry zakup. Te literki tam przy tych cenach, ile jest za 100 gram, tak to już tak tego tam nikt nie zagląda. Czyli to jest jedna strona. Natomiast dzisiaj, kiedy gospodarka wyhamowała, kiedy w zasadzie można powiedzieć, wszystko w pewnym momencie stanęło, tak? I to na całym świecie, no to ta podaż usług, podaż towarów zmniejszyła się, prawda? No bo jak nieprodukowane są towary, no to się podaż zmniejsza. A tymczasem powiedziałam, że rządy i banki tworzą programy pomocowe, ratując gospodarki, tworząc nowe pieniądze. I teraz połączmy te dwa fakty. Dużo pieniędzy, mało towarów. Co się stanie z ceną? Cena się będzie nieustająco podbijać, tak? Rosnąć. Na co to się przekłada? No na to, że za nasze wypłaty, za posiadane pieniądze coraz mniej możemy kupić. I teraz przekładając to na nasze życie, życie ludzi, którzy jak spotykam się z klientami, wszyscy w biegu. Ja sama też, tak? Gdzieś pędzimy, biegniemy. Jedna praca, druga, to, tamto. I wszyscy mówią, że ten czas jakby się kurczy w naszym życiu. Nie. Nam się czas nie kurczy. Czas jest taki sam, tylko więcej zadań. Tylko siła nabywcza zarabianych przez nas pieniędzy cały czas się zmniejsza. Skutek jest taki, że żeby utrzymać nasz poziom życia, większość ludzi, nie łącząc tego, po prostu coraz więcej pracuje, żeby zarobić więcej, tak, żeby utrzymać ten standard życia. Czyli ja mówię to wprost, tak? My jesteśmy okradani z naszego czasu. Czasu w życiu nikt nam więcej nie dołoży. Ja nie pamiętam niestety, jak się nazywa, jaki jest tytuł tego filmu, ale może pan, panie Grzegorzu, albo ktoś z naszych słuchaczy będzie pamiętał. Jest taki film bardzo dający do myślenia, gdzie jest grupa ludzi bardzo zamożnych, ten szczyt piramidy finansowej bym nazwała. I ludzie tutaj na przedramionach mają wytatuowane jakby takie czytniki czasu. Zegarek, to właśnie czas obniżający chyba się. Tak, tak. I ci na samej górze mają go nieskończenie wiele, a ci na dole tej piramidy finansowej, czyli no można powiedzieć, przepraszam, ale my, pracują właśnie za ten czas, tak? I tego czasu im cały czas cyk ubywa. Kojarzę film, ale też tytuł, nie wiem, czy on czasem się nazywał po prostu Time. Być może, ale warty zobaczenia z taką, nawet jak ktoś go oglądał, z taką zupełnie nową świadomością, o co tak naprawdę chodzi, tak? O to, że my po prostu zaczynamy się rozpędzać, napędzać. Żyjemy w świecie, gdzie technologia nieustająco idzie do przodu. Czy nie powinno być tak, że powinniśmy mieć taki wybór, że możemy mniej pracować, tak? Albo tyle samo, ale więcej zarabiać? Tak, no, na tym powinien polegać postęp technologiczny, a nie, że całe społeczeństwo, mam wrażenie, że szczególnie nasze, pracujemy coraz więcej, a jakoś te poziomy życia drastycznie w górę nie rosną. Tak? W zasadzie teraz część ludzi mówi, że naprawdę no, trudniej się im funkcjonuje. Tak? Więc to tak mocno daje do myślenia. A propos tych zmian, gdzie chciałam powiedzieć, co się teraz dzieje, tym transferze i tej zmianie globalnego systemu finansowego, no to tak jak powiedziałam, pierwszy symptom to są negatywne stopy procentowe, wręcz ujemne. I tak jak powiedziałam na egzaminie z makroekonomii, gdybym ja profesorowi powiedziała, że stopa procentowa, czyli koszt pożyczenia pieniądza może być ujemny, ja jestem przekonana, że ja z tym indeksem zostałabym wysłana na poprawkę. Dzisiaj to staje się naturalne. To jest normalne niestety. Tak. Mówią nam, że inflacja jest super, że mamy cel inflacyjny na jakimś tam poziomie. Tak? No na logikę, drodzy Państwo, no, dla nas to lepsza jest deflacja niż inflacja. Tak? I postęp technologiczny ją tak de facto powoduje, tą deflację. A tu jest dokładnie odwrotnie.
ale ta inflacja pomaga właśnie zmniejszyć zadłużenie. Ale trzecia jeszcze rzecz bardzo ważna, która w połączeniu z tymi dwiema poprzednimi powoduje taką mini tykającą albo i makro tykającą bombę zegarową, którą być może też zauważamy, ale może się wydaje tak naturalna, że nie widzimy jej konsekwencji. To jest eliminacja gotówki. Postępująca eliminacja gotówki. I powiedziałam wcześniej takie może niewygodne zdanie, że ten wirus wiele rzeczy ułatwi. I myślę, że ułatwi idealnie eliminację gotówki. Ja moim klientom o tym fakcie mówiłam już od lat, ale zawsze to przedstawiałam jako takie gotowanie żaby, tak? Wiadomo, o co chodzi z gotowaniem żaby. Żabę wrzucimy do wrzątku, wyskoczy, ale wrzucimy ją do zimnej wody, tak ją ładnie tam będziemy podgotowywać i ona się ugotuje na pewno. No i tak z nami było. Czemu służy ta eliminacja gotówki? No po pierwsze, jeżeli system bankowy miałby bardzo poważne problemy, no to brak gotówki powoduje, że banki sobie zapewniają brak tak zwanego runu na banki, tak? No bo to, co Pan przytaczał tutaj, tą Grecję, tak? Ludzie stali w kolejkach do bankomatów, żeby wypłacać pieniądze, a tam były limity wypłat, tak? Powiedzmy 100 euro dziennie. Dla nas to powiedzmy byłoby 100 zł dziennie. No, powiedzmy teraz takiemu przedsiębiorcy, Panie Janie, 100 zł dziennie. No co ja mam z tą kwotą zrobić, tak? I jeżeli tej gotówki nie ma, no to po prostu nie ma konieczności, nikt tam się do tego banku nie będzie dobijał, no bo gotówki brak. Oczywiście znowu czubek góry lodowej, jak jest nam to przedstawiane? No jak jest eliminacja gotówki przedstawiana? Jako najlepsza korzyść, jaka może się Tobie kliencie... Tak. Oczywiście, Ty będziesz bardziej bezpieczny. Absolutnie. Jeszcze teraz dodany jest aspekt właśnie wirusa, tak, że po prostu banknoty przenoszą nagle wirusa, po prostu szalone jakieś po prostu teorie. No ale to zostawmy, bo to... To teraz bezpieczeństwo związane z tym, że przecież no, po co się stykać z wirusem. Natomiast inna sprawa, jak to się przedstawia ludziom, no to idziesz do sklepu, będziesz miał na przykład możliwość płacenia blikiem, płacenia telefonem, kartą. No, kartą wszyscy już jesteśmy przyzwyczajeni. No to ta szybkość obsługi jest dużo większa, tak? Inna sprawa, no, jak jest młodzież zachęcana dzisiaj do czegoś, co już jest kolejnym krokiem, uwaga, do chipowania. Do chipowania, czyli zamieszczania mikrochipów. Na dzień dzisiejszy wykonuje się to tutaj, w tym miejscu dłoni. Ludzie, którzy pracują w korporacjach, drzwi się przed nimi same otwierają, no wcześniej musieli chodzić z tymi kartami, no mając ten chip, proszę bardzo, nie trzeba używać tych kart. Młodzież na dyskotekach, no po co będziesz nosił portfel, jeszcze ci zgubisz go, okradną cię, PIN ci karty skradną, no po co? Nie trzeba torebki, kobiety torebki nie będą musiały mieć na parkiecie. Nie musisz mieć, masz tylko swoją dłoń i zapłacisz. I to jest przygotowanie kolejnego pokolenia, krok po kroku, do tego, żeby przestali w ogóle posługiwać się gotówką, do stworzenia wirtualnej waluty. No, proszę to zapamiętać, bo myślę, że za parę lat będziemy mogli wrócić do tego nagrania, przypomnieć sobie, co tutaj powiedzieliśmy, bo stanie się to faktem. Eliminacja gotówki jest również świetnym narzędziem właśnie, żeby tą klasę średnią, ludzi, którzy mają oszczędności, tych oszczędności w idealny sposób pozbyć. No bo wyobraźmy sobie znowu taką sytuację, że no nie mamy innego dostępu, jak tylko posiadanie środków w postaci zapisu na koncie bankowym i stopa procentowa wynosi, niech będzie -5. Na koncie mamy powiedzmy te 100 000, żeby było łatwo liczyć. No to ten procent składany zacznie nam działać w drugą stronę. Banki wykorzystują go na swoją korzyść, ale w momencie, gdy ja mam 100 000 i mam 5% ujemnej stopy procentowej, to za rok już nie będę widziała tam nominalnie tej samej kwoty. Nie, już wtedy będę nawet nominalnie widziała mniejszą. Tak będzie 95, 92 i tak dalej, i tak dalej. Ktoś teraz sprawnie w Excelu może policzyć, jaka to będzie kwota, jak się, że tak powiem, wyzeruje to konto.
no, jest to również świetny krok do tego, żeby wdrożyć procedury bail-in, o których wcześniej mówiłam, no bo jak tu się bronić, jak nie mogę wyjąć pieniędzy z konta. Także to wszystko to są prawa nowej ekonomii. Dzisiaj one są jeszcze wspomagane taką procedurą, którą może nadmienię, to jest, bo też takie pojęcie zaczyna już krążyć. Ono jest też po angielsku sformułowane helikopter money. Nie wiem, czy Panie Grzegorz, Pan słyszał o czymś takim? Oczywiście, helikopter lata nad moim domem, właśnie szukam, kiedy te pieniądze będą spłacane. Tak, bo większość słuchaczy takich uważnych może powiedzieć, okej, Kasia tu mówi, że dodruk pieniędzy i będzie inflacja, my tej inflacji aż tak dużej nie widzimy w stosunku do tego dodruku. I to jest bardzo dobra uwaga, dlatego że te dodrukowywane dzisiaj pieniądze tworzone z długu, tworzone z niczego, to są pieniądze, które są w instytucjach finansowych, one są na giełdach, dzisiaj za nie są kupowane obligacje. Dzisiaj obligacje korporacyjne. Nie mamy tyle czasu, żebym ja się aż tak nad tym rozwodziła, ale wierzcie mi, że naprawdę skup obligacji korporacyjnych to jest tak naprawdę pomoc korporacjom, a nie ludziom. Generalnie ten helikopter money, czyli rozdawanie pieniędzy, które ma prowadzić do tego, żeby te pieniądze trafiły na ulicę, czyli do ludzi. Dopiero wtedy inflacja przyspieszy. Dopiero ona się wtedy ujawni i pojawi. I to są wszelkiego rodzaju programy, na przykład socjalne. I żeby była jasność, ja jestem jak najbardziej zwolenniczką tego, żeby pomóc ludziom w dzisiejszych czasach. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić mądrze. Tylko z głową, dokładnie. Z głową, bo teraz spójrzmy z punktu widzenia przedsiębiorców, tak? Jeżeli będzie tak duże rozdawnictwo i jest opłata, taki paradoks, tak? Pieniądze są za brak wykonywania pracy, a kara za pracę. Tak. No to trzeba być szalonym, żeby w tym przypadku iść do pracy, tak? No tak. Proste, więc jakby dawanie ludziom ulg i nagrody za pracę powoduje, że to są zachęty i następuje przyspieszenie, więc ja patrzę na to, co się dzieje, no tak troszeczkę w szoku, bo wygląda to jak działanie szaleńca, czyli wiele działań będzie działało dokładnie w drugą stronę, a my nie znając tych mechanizmów, bo nikt nas tego nie uczy, tutaj nie można nikogo powiedzieć, bo ty nie wiesz, nie znasz się, nie, po prostu kto nas tego uczy? Nikt. Świadomość, im mniejsza jest świadomość finansowa w społeczeństwie, tym lepiej dla tych, którzy chcą, żebyśmy myśleli, jak mamy myśleć. Więc ja proponuję od czasu do czasu tylko włączyć telewizornię, żeby zobaczyć, co tam wygadują, ale włączyć samodzielne myślenie, edukację finansową i właśnie szukać ekspertów, szukać ludzi, którzy chcą nam pomóc, naprawdę nas nauczyć, zrozumieć, wyjaśnić, bo wtedy będziemy podejmować dobre decyzje. Jak będzie ta sztuczka magiczna, to będę widziała, w którą stronę patrzeć. Myślę, że świetne podsumowanie na koniec, właśnie znowu odwołanie się do tego, co mówiliśmy na początku, czyli tej edukacji finansowej, której no, praktycznie nie ma, bo w szkole w ogóle nie ma. I tu przypadku nie ma. Ja również pamiętam moje lata szkoły już w podstawówki czy technikum dalej, gdzie ja byłem taki już wtedy się nie zgadzałem z systemem i widziałem, że coś nie tak. I jak nauczyciele, których pozdrawiam, oni będą pamiętać, jeśli to zobaczą, że jak z nimi dyskutowałem, no to oni wstawiali mi uwagi, tak, i prosili, żeby mama przyszła do szkoły. Ja mówiłem, no to dobrze, no to przyjdzie. I później dalej pytałem panią, czy pana na przedsiębiorczości, już nie pamiętam, jaką pan ma firmę, tak, jeśli pan nas uczy firmy, jeśli pan nas uczy przedsiębiorczości, no to fajnie by było, gdyby to robił praktyk. I tam nie było praktyka, to był nauczyciel, który po prostu też to musiał robić, bo taki dostał przykaz. To była dobra osoba, fajny gościu, czy fajna nauczycielka, ale oni robili według po prostu klucza, który ktoś im kazał robić, bo mieli po prostu swoją pracę, nie chcieli zostać zwolnieni, więc to nie jest wina nauczyciela, tylko wina właśnie już tak jak mówimy rządzących, którym to jest na rękę, żeby mieć nieświadome społeczeństwo i niewyedukowane, które właśnie wierzy w to, że te szaleńcze pomysły, które są wprowadzane, jest ich tyle, jest po prostu 200 ustaw nowych wymyślonych, no to ktoś taki średni na ulicy
średnia osoba na ulicy powie, no zobacz, przecież ten rząd wymyślił tyle ustaw, jest po prostu dobrze. Nigdy tak dużo ustaw nie było. A tu nie o to chodzi. Przecież to ma być proste, bardzo łatwe. Nawet można powiedzieć, że to prawo podatkowe jest tak zagmatwane, że wielu księgowych czy wielu ekspertów podatkowych po prostu go nie kojarzy. Zresztą im coś jest bardziej złożone, tym łatwiej popełnić błąd. Tak. To właśnie o to chodzi, żeby była non-stop praca dla urzędników. Więc myślę, że tutaj w tym momencie możemy postawić kropkę. To będzie taka zakończenie pierwszej części tego, jak Pani widzi tą obecną sytuację. Myślę, że świetnie pokazane, co się dokładnie dzieje dla tych osób, które mają świadomość. Myślę, że się z tym wszystkim zgodzą. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to ktoś by mógł powiedzieć, że czarnowictwo, ale myślę, że nie, że to jest dla nich pierwsza taka lekcja tego, co faktycznie się dzieje i tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka, no bo tego nie widać, to co mówiliśmy, że niby się dobrze dzieje, wiosna, pięknie jest, zaraz będzie normalnie, ale generalnie normalnie nie będzie i będzie nowy porządek świata, jak to Pani ładnie bardzo powiedziała. Także myślę, że możemy tutaj postawić kropkę, podziękować za tą pierwszą część i zaprosić do części drugiej, gdzie będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, jak możemy działać, bo to, że jest tak, no to część wie, ale pytanie ważniejsze jest, jak się zachowywać w tej sytuacji, co zrobić swoimi pieniędzmi, gdzie inwestować, jakie są pomysły, czy jeszcze nie jest za późno i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszamy na drugą część, dziękuję za pierwszą. Dziękuję.